Cześć! Dzisiaj zabieramy Was na niezwykłą przygodę u naszych czeskich sąsiadów. Najpierw odkryjemy afrykańskie klimaty w wyjątkowym zoo. Ale dżungla tutaj jest, tu jest fajnie. Następnie spróbujemy swoich sił na naszej pierwszej Via Ferracie. Ja? Jak ja mam się podciągnąć? Tu jest grubo. Dobra, jedziemy. Jeśli lubicie adrenalinę i piękne widoki, koniecznie zostańcie do końca. Będzie się działo. Cześć! Nie jesteśmy w Afryce, a zaraz będziemy zwiedzać safari I to blisko Polski. w Czechach Do zobaczenia na szlaku. z lwami. Zoo znajduje się w miejscowości Dwór Kralowe nad Labem, 40 km od polskiej granicy. Zwiedzając zoo mieliśmy uczestniczyć w samochodowym safari, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. No i wyszło tak, że jest safari piesze, ponieważ nasz kolega Kądziu i tutaj się będzie zaraz tłumaczył. A mój błąd polega na tym, że kupiłem na wczoraj. Za to będziemy zwiedzać piechotką to zoo. Także piszcie komentarze, co o tym sądzicie. Czy warto jeździć z Konradem na wycieczki? Taka atrakcja, piechotką, o. Takie safari mam. Cały ogród zoologiczny jest inspirowany Afryką. Od wystroju i architektury po gatunki zwierząt, które można tam spotkać. Witam w pierwszym punkcie naszej wycieczki i jest to mangusta lisia. Tutaj można ją zaobserwować, jak kopie nory, tak jak królik w ogrodzie. Ale największą ciekawostką jest to, że żywi się jadowitymi wężami. Czarnia. Może co? Ta szarnia. Czarnia. Zobacz, jakie ładniutkie. Dodatkowym atutem tego miejsca jest to, że tablice informacyjne zawierają tłumaczenia na język polski, co znacznie ułatwia identyfikację zwierzaków. Bardzo fajne miejsce, bo tak naprawdę obcujemy z nimi. Między ptaszkami się normalnie chodzi. Czekaj, tu jeszcze coś fajnego. No szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że tutaj będzie tak fajnie. Ja też nie. A to dopiero początek. Teraz wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, które Madagaskar. sugeruje, że przeniesiemy się na Madagaskar. To sztosik tutaj wygląda, nie? To jest Felzuma. Wchodzimy do Kongo. No to wchodź. Ale dżungla tutaj jest, tu jest fajnie. Jest mega wilgotno, pełno jest różnych dźwięków. Normalnie jak w rzeczywistości byśmy byli, nie? W Kongo. Pięknie jest. Warto było pomylić bilet. Warto było, no. Świetnie to wygląda. Wychodzimy, bo tu jest tak duszno, gorąco. Parno, tak. Jesteśmy obecnie
takiej aranżacji afrykańskiej wioski. Znaczy nie ma domków, ale są takie fajne zagrody i zwierzęta gospodarskie. Jest bydło zebu. Zebu to rasa bydła charakterystyczna przede wszystkim dla regionów tropikalnych. Pochodzi oryginalnie z południowej Azji, ale już dawno została sprowadzona do Afryki i tam się dobrze zadomowiła. Jest szkoła zrobiona. Jest zrobiona szkoła. Aranżacja oczywiście. Zobaczcie, czy wygodnie. Nieźle. Mogłabym się tutaj tabliczki wynudzenia uczyć. Co? No i taki bazarek. Bazarek. Idziemy właśnie zobaczyć, co tam mają do sprzedaży. O, herbatka. Herbatka z Ugandy. Spacerując trafiliśmy na wyjątkowy ryneczek, który przenosi nas w sam środek afrykańskiego klimatu. Można tutaj znaleźć importowane owoce, mangostan, soczysta marakuja, banany, egzotyczne mango, papaje oraz smocze owoce. To wszystko dostępne jest na wyciągnięcie ręki, co daje odwiedzającym prawdziwy smak Afryki bez konieczności opuszczania Europy. Jest. No dobra, to próbujemy smoczego owocu. Taka porcyjka. Ile zapłaciłaś? 32 zł. Ja jeszcze nigdy nie jadłem, więc spróbujemy. Nie ma jakiegoś zabójczego smaku, nie? Nie ma. Ja bym powiedziała Co mi tak, to przypomina? że pomelo. Pomelo? Nie. Bardziej takie wodniste kiwi, lekko słodkie. Ciekawe, fajnie spróbować, ale nie wiem, czy to jest jakieś warte spróbowania, ale nic specjalnego ogólnie. Ja powiem tak, lepiej wygląda niż smakuje. Bo wygląda... Kolor jest naprawdę soczysty, różowy. Jest takie mocno egzotyczne, prawda? Fajnie wygląda. Idąc dalej trafiliśmy na wybieg pingwinów przylądkowych, które naturalnie zamieszkują południowe wybrzeże Afryki. Mieliśmy szczęście, bo akurat trwała pora karmienia. Fajnie tutaj wszystko jest stylizowane na taki afrykański styl. Ogrodzenie. Nawet śmietniki. Nawet świetnie. No w ogóle jest tak dużo zieleni i gęsto posadzonych różnych roślin, że nie czuć w ogóle tych ogrodzeń, nie widać ich. One są tak wtopione w to wszystko, że naprawdę fajnie to wygląda. Nie czuć, że się spaceruje po takim betonowym zoo. No dokładnie. Idziemy na żyrafy. Jest dużo rzeczy w drewnie, elementów, także też czuć taką naturę cały czas w tej architekturze zoo. Żyrafy są chyba na zewnątrz. No w stoleczce tam są. I tak weszliśmy na ścieżkę, gdzie rozpoczęliśmy safari. To niecodzienna okazja, by z bliska podziwiać afrykańskie zwierzęta. Jak grałam w grę Zoo Tycoon, na Xboxie to też robiłam takie podesty dla zwiedzających. Wtedy zoo się rozwijało. Zoo oferuje również inne ciekawe atrakcje. Karmienie zwierząt, zwiedzanie wieczorne, nocne safari, kemping oraz zwiedzanie z indywidualnym przewodnikiem. Jesteśmy teraz na tak zwanym pieszym safari, czyli taka kładka
Zwierzęta są na wybiegu po prawej i lewej stronie. Tak, jest taki duży wybieg i chodzą tutaj żyrafy, zebry. Nosorożce, różnorodne ptaki. Ja ogólnie tak tutaj sobie spaceruję i się czuję jak w jakimś parku, w Jurassic Parku. Jurassic Parku. Parku jurajskim, o, to chciałem powiedzieć. Co, byłaś w afrykańskim WC? Byłam w afrykańskim WC i Fajnie to wszystko zrobione. naprawdę stylizacja tego zoo jest na 10 na 10 w wysokim poziomie. Naprawdę mi się podoba. Nie jest przytłaczające jak niektóre zoo, które są takie zabetonowane w środku miasta, nie? No, To zgadzam. jest takie bardziej naturalne i to mi się podoba. Ale piesze safari to tylko jedna z atrakcji, jakie oferuje to zoo. Dla tych, którzy chcą poczuć się jak na prawdziwym afrykańskim safari, dostępna jest opcja przejazdu samochodowego, o którym już wspominaliśmy. A jak ktoś nie posiada swojego auta, może skorzystać z busów safari, które kursują po trasach wśród zwierząt. Hipopotamy. Hipopotamy spędzają większą część dnia zanurzone w wodzie, chłodząc się przed upałami, a na ląd wychodzą głównie nocą. W zoo mamy możliwość z bliska podziwiać ich zachowanie, jak leniwie pływają i wynurzają się. Mega duże wybiegi tutaj mają te zwierzaki, nie? Bardzo, tak. Myślałem, że będzie dużo mniejsze to zoo. Ja Ale też, tak na się- mapie tak nie wskazuje, nie? No, ale tak się chodzi i naprawdę jest tutaj co robić. Także jak widać jest tutaj bardzo naturalnie. Znowu jakieś Brodate. parzysto-kopytne. Małpiszony. No, o, ładnie. Idziemy w takim razie zobaczyć małpiszony. O, są. Mała tęczowa. Kornelia poskakałabyś tam z nimi. Idziemy ścieżką w koronach drzew, by zobaczyć drapieżniki takie jak lwy, ale nie wiem, czy się uda. Z tą koroną drzew to ty chyba trochę przesadzasz, co? Robert, no nie jesteś w koronie? Pokaż, że jesteś. No. No tak. Trochę. Nie ma. Co? Nie widać lwa. Ale fajne są takie dodatkowe atrakcje. Dotarliśmy do wybiegu z lwami. Niestety, z powodu ich pory karmienia lwy przebywały w swoim pomieszczeniu. Chociaż nie mieliśmy okazji zobaczyć ich w pełnej okazałości na wybiegu, mogliśmy podziwiać te drapieżniki przez szybę, co i tak było niezwykle emocjonujące. A oto lista naszych najnowszych subskrybentów. Wielkie dzięki za wsparcie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to jest okazja, żeby kliknąć subskrybuj i być na bieżąco. Dzięki! No naprawdę trzeba przyznać, że to był bardzo fajny wypad tutaj. I trzeba dodać, że to jest bardzo blisko granicy z Polską. Z mojej perspektywy powiem, że to chyba najfajniejszy zoo, w jakim byłem. No ja chyba też. Tak. No, Dotarliśmy na miejsce naszej drugiej aktywności w Czechach. Czas na Via Ferrata. To nasza pierwsza w życiu takiego typu przygoda. Teraz bierzemy sprzęt, zakładamy uprzęże i kaski. Zobaczymy. a co ja mam powiedzieć? Kądziu nas gdzieś zabrał. No dobra, dalsza część, czyli coś bardziej ekstremalnego niż zoo. I podziwianie małp. Teraz sami będziemy małpami. Akcja jest taka, że zoo miało trwać godzinę, trwało 3. Tutaj w planie założyłem 2 godziny, więc coś czuję, że obrobimy się w pół. Czyli w momencie, w którym wiesz, wypinasz tylko jedno, przypinasz sobie z jednej, z drugiej strony, dopiero drugie, przypinasz z drugiej strony i dopiero idziesz dalej.
czy niebieską? Nie, ja niebieska. A, niebieska to jest B, czyli to jest ta. Nie, ta tutaj. Tutaj. Dobra, ruszyliśmy. Tu już będziemy skręcać. I jak tam, Robert? Jest trochę emocji w nas, na pewno. Na razie nie. We mnie już trochę jest, bo widzę mój szlak. Kurde, zapomniałam się przepiąć. Ja pierdzielę. O kurde. Tutaj wesoło. Okej, no to jest ten najgorszy fragment pewnie. Dobra, dam radę. Nie idź za blisko, bo to jest upierdliwe. Lepiej zostawić dłuższy kawałek. Kurde, to jest za wysoko trochę dla mnie. Jak ja mam się podciągnąć? Popchnij mnie, Robert, trochę do góry. 3, 4. Poczekaj, trzymaj. Puszczaj. Gdzieś się przepiąć. Wow, No. ale to było super. O, no, ja tak samo. Jest dobrze. Wow, teraz cię wyglądasz, Robert. Ja zawsze dobrze wyglądam. Dobra. Grubo. No. Tu jest grubo. A, tam no. Ale będą miarę. Wow. No to jest już inny poziom chodzenia po górach. Jest ciekawie? No. Jest łatwo. Jest No nie wiem, czy jest łatwo. No muszę ci przyznać, że jak na pierwszą jest trudne. No nie, wolany. No. Szkoda tych drzew, żebyś wpadł. No. Jest dobrze. Uj. To prawda, ja się jakoś ogólnie teraz nie męczę, ale jest też duszno, no. No jak się podobało? Bardzo. Chociaż no. Widoczek zmęczyłam jest, się. co? Jest widoczek. Na no. las. Na las, ale fajny. To tutaj było? No. Dobra, Kornelia, co tam powiesz ciekawego? No, że jak na pierwszy raz to tak Ustaw proszę na 5 jestem zmęczona, ale fajnie to działa. Generalnie podoba mi się. Teraz idziemy, będziemy szli Dobra, wiszącym chodźcie. mostem na skałkę obok. Jak się czuję bezpiecznie? No, ostrożnie tam jedziesz. Jak ci się zacznie za bardzo chmajtać, to się zatrzymaj. Nie wprowadzaj nerwowej atmosfery, idź dalej. No właśnie, bo wszystko było spoko, dopóki ty nie zacząłeś gadać. No. Dobra, jedziemy. Dobra, idzie. Zrób mu fotę. Fu. Tu nie jest tak wysoko ogólnie. Grunt to właśnie opanować, jak to się chibocze. I elegancko można to przejść. O. Ja film nagrywam. No i jak wrażenia? No fajnie było na tym moście. Trochę adrenalinki, ale dobrze, że poszłam pierwszym. Bo to zawsze najłatwiej. Dotarliśmy na górę. Dotarliśmy. Były emocje, ale takie pozytywne. Dużo adrenaliny. Tak. Mi się podobało, nie? Ogólnie Ale to jest inny poziom chodzenia po górach. Ogólnie z takich, nie wiem jak ty, ale ja jakoś tak nawet się za bardzo nie zmęczyłem. Jest naprawdę spoko. Myślę, że się tym zainteresujemy, tylko że trochę daleko mamy w góry, ale
raz na jakiś czas na pewno. Na pewno to nie jest nasz pierwszy i ostatni wypad na feratu. No na pewno nie. Znaczy na pewno nie ostatnia ferata, bo jeszcze jutro będziemy działać. Jutro może na trochę trudniejszych. To było B, tak? Czyli drugi poziom trudności, Jest do F. a jest do F, także jest co odkrywać. Jesteśmy w pociągu Z2 i tak dzisiaj spędzimy noc. Jutro więcej szczegółów opowiemy i tym razem Idziemy spać.